1993 and 1994 were the years dinosaurs came to life in Jurassic Park. The Israeli and Palestinian leaders signed the Oslo Peace Accords. Nelson Mandela became president of South Africa. The Channel Tunnel was opened, connecting the UK and France. And it was the year Eurovision welcomed Eastern Europe. The early 1990s were a period of massive change in Europe. By 1993, new European nations were born and celebrated their fledgling independence in the tiny village of Mill Street in Ireland. And there was great support as the new Balkan nations gave their votes for the first time. Hello, Sarajevo, we're hearing you. And finally, Ireland. In 1994, the contest remained in Ireland and moved to Dublin. It was the year of Riverdance. The 7-minute interval act wowed Europe and was turned into a stage show that still tours the world today. 7 more Eastern European countries joined the party, including Hungary, Russia and Poland, who finished second at their first contest. Ireland, 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 Ireland. Ladies and gentlemen, we have a result. Ireland are the winners of this year's Eurovision Song Contest. And to top off a historical year, Ireland became the first country to win 3 song contests in a row. Proszę Państwa, gościmy dziś w naszym studiu panią Edytę Górniak, która reprezentować będzie po raz pierwszy Polskę w konkursie o Grand Prix Eurowizji. Mówiliśmy na ten temat szerzej w gronie nieco większym z panami Jackiem Cyganem, współautorem piosenki, która zostanie wykonana w tym konkursie, i przedstawicielem telewizji, redaktorem Januszem Kosińskim. Była również pani Edyta Górniak. Panowie nas już opuścili, może troszeczkę poplotkujemy. Widzów na pewno zainteresuje, jak się pani ubierze na ten koncert. Jeszcze nie wiem, właściwie mam 3 pomysły na kreację i każdy z nich jest różny. Są to bardzo różne style, nie są te same kolory, nie podpowiem jakie. Natomiast nie wiem jeszcze, którą wybiorę. Myślę, że wezmę je wszystkie 3 ze sobą i wybiorę w zależności od tego, jaka będzie scenografia, oświetlenie i tak jak tam się poczuję już chyba energię i będę czuła. Ale czy będą te długie suknie, krótkie? Ma pani świetne warunki fizyczne, wspaniałe nogi. Są w 3 długościach. Jedna jest najdłuższa do ziemi, druga jest krótsza przed kolana i trzecia jest najkrótsza. A z włosami co się zrobi? To zależy od kreacji, którą Oczywiście. wybiorę. Pani Edyto, a kiedy nastąpi wyjazd? Koncert, jak mówiliśmy, 30 kwietnia. Wyjazd jest 23 kwietnia, czyli dokładnie za tydzień, w sobotę o 13:05 będę w samolocie. Udział w próbach? Już od następnego dnia. Piosenki konkurencji już pani zna. Jak się pani czuje na tym tle? Trudno się ocenić. Właściwie ocena tak naprawdę nie należy do mnie, ale wydaje mi się, że w porównaniu do poprzedniego roku, ponieważ oglądałam taśmy również z poprzedniego roku, tym razem poziom jest wysoki, rzeczywiście wyjątkowo wysoki. Oglądałam przedwczoraj taśmę i jest 25 piosenek, łącznie z moją, i boję się wszystkich, to znaczy oceniam szansę jakby 1 do 25. Trudno się ocenić, bo tak naprawdę podoba mi się 5 piosenek tak naprawdę, ale każda z nich mogłaby wygrać. Każda z nich spełnia wszystkie warunki festiwalowe. Odeszła pani z Teatru Buffo i rozpoczęła karierę indywidualną. Czy nie boi się pani tego skoku na głęboką wodę? Bardzo się boję, ale jestem pod dobrą opieką artystyczną i od niedawna znajduję się pod skrzydłami pani Aleksandry Trzcińskiej, która od początku naszej działalności, naszej współpracy przy Eurowizji jest ze mną i mam nadzieję, że pomoże mi w najbliższych moich planach, to znaczy w dokonywaniu wyborów pomiędzy różnymi propozycjami, które już w tej chwili są, na szczęście. To znaczy? Jeśli chodzi o Polskę, to prawdopodobnie będę brała udział w festiwalu opolskim i również w sopockim. W sopockim konkursie? Chyba nie mogę już w konkursie startować, bo Eurowizja, jakkolwiek się to powiedzie lub nie, to chyba nie wypada mi
Już chyba. To znaczy, To ta zasada, tak? właściwie tak naprawdę nie lubię rodzaju konkursu. Chętniej występuję jako gość. Mówiliśmy o tym, że stresuje się pani bardzo. Strasznie się stresuję. To jednak jest... Wszystko jest fajnie, dopóki można wyjść, zaśpiewać tak, jak się czuje i ma się świadomość, że gdzieś tam jest parę ludzi, którzy rzeczywiście czują to, o czym śpiewam i co chcę przekazać. Natomiast jeżeli startuję się w konkursie, to jest takie trochę niesmaczne i niezręczne zawsze. No nic, życzymy w takim razie raz jeszcze szczęścia w konkursie i dalszej karierze. Bardzo dziękuję i chciałabym Państwa serdecznie pozdrowić i prosić, żebyście Państwo trzymali ze mnie kciuki. Będę się bardzo denerwować, ale mam nadzieję, że nie zrobię niczego, czego moglibyście się Państwo powstydzić w przyszłości. Chciałam zrobić to wszystko, czego się podjęłam już parę miesięcy temu jak najlepiej i jakkolwiek się to uda albo nie, to mam nadzieję, że będziecie Państwo ze mnie dumni. Za pół godziny odleci samolot do Londynu. Poleci nim Edyta Górniak. Po raz pierwszy będzie reprezentować Polskę na konkursie Eurowizji. Jest to jedno z najważniejszych wydarzeń telewizyjnych w Europie. A Polska weźmie w nim udział, bo jest już po prostu członkiem Eurowizji, najważniejszej organizacji telewizyjnej w Europie. Konkurs, na który pani teraz leci, jest jednym z najpoważniejszych w Europie. W ogóle jest to największe przedsięwzięcie w Europie. Szczęśliwa, nieśmiała czy przerażona zupełnie? Ja nie wiem. Ale szczęśliwa. No, chyba tak. Pewna sukcesu? Nie, to znaczy cieszę się, że... Boże, ja nie mogę w to uwierzyć, że to właśnie mnie wytypowano. Jestem strasznie szczęśliwa, dumna i jestem wzruszona i to jest dla mnie największe wyróżnienie, jakie mogło mnie spotkać, to, że właśnie mnie wytypowano, żebym reprezentowała Polskę. Postaram się to zrobić godnie i zrobić tak, żebyście Państwo byli ze mnie dumni, żebym się nie musiała niczego wstydzić. Na pewno tak będzie. Widziała pani teledyski konkurencji już? Widziałam, tak. Kogo pani się najbardziej obawia? Cypru. Wszystkiego najlepszego. Trzymamy kciuki. Powodzenia. Dziękuję, trzymajcie za mnie. Do zobaczenia. the traditional Irish welcome. Rock and roll was all we did, and listening to those songs on the radio. We will
We will start by announcing the results from the rest of the world jury. 8 points go to Russia. 10 points go to Germany. 12 points have been awarded to Poland. These are the results from Sweden. 8 points go to Cyprus, and now the last 3 ones. 10 points goes to Russia, and the 12 points goes to Hungary. Hi, good evening Dublin and good evening Europe. Thank you for the great show. It's Helsinki, Finland, and I got our points. And now it's time for our top 3. So 8 points for Poland.
10 points for Hungary. And finally, it's time for our 12 points. So 12 points from Finland goes to Cyprus. Congratulations and have a great night. Good evening, Europe. Thank you for an amazing show. So, our 8 points goes to Germany. Our 10 points goes to Cyprus. And finally, our 12 points from Ireland goes to Iceland. Congratulations. Good evening, Europe. Here are the votes from Cyprus. 8 points go to Russia. 10 points go to Slovakia. And 12 points go to the United Kingdom. Good evening, Europe. Here are the votes from Iceland. 8 points go to Romania. 10 points go to Germany. And 12 points go to Poland. Hello everyone, what a fantastic event you made. Poland should be proud of Edyta Górniak. These are results from the United Kingdom. 8 points go to Germany. 10 points go to Hungary. And finally, our 12 points go to Poland. Congratulations. Good evening, Europe. Here are the votes from Croatia. 8 points go to Slovakia. 10 points go to Cyprus. And 12 points go to the United Kingdom. Boa noite, Europe. Here are the votes from Portugal. 8 points go to Austria. 10 points go to Cyprus. And 12 points go to Iceland. Good evening, Europe. Here are the votes from Switzerland. 8 points go to Ireland. 10 points go to Russia. And 12 points go to Hungary. Good evening, ladies and gentlemen. Here are the points from Estonia. 8 points go to Norway. 10 points go to Ireland. And finally, the 12 points go to Poland. Boa noite, Europe. Here are the votes from Romania. 8 points go to Russia. 10 points go to Poland. And 12 points go to Iceland.
Good evening, here are the results from Malta. Russia, 8 points. Our 10 points go to Poland. And finally, our 12 points go to Hungary. La Hongrie, 12 points. Good evening, Europe. Here are the votes from the Netherlands. 8 points go to Cyprus. 10 points go to Ireland. And 12 points go to Poland. Good evening, Dublin. Thank you for an amazing show. Now I'm going to give you points from Germany. Our 8 points goes to Ireland. Our next 10 points from Germany goes to United Kingdom. And finally, our 12 points goes to Finland. Congratulations! Good evening, Europe. Here are the votes from Slovakia. 8 points go to Bosnia-Herzegovina. 10 points go to Malta. And 12 points go to Croatia. Geras Vakaras, good evening Europe. This is Lithuania calling. Thank you for an amazing show tonight and congrats to all the artists. I know that you are waiting for our points, so here are the results from the Lithuania. 8 points goes to France. 10 points goes to Ireland. And finally, our 12 points goes to Poland. Congrats Poland. Thank you and have a good time everyone. Bye. Hello Europe! These are the results from Norway. So, 8 points go to Portugal, Le Portugal, 8 points. 10 points go to the United Kingdom, Le Royaume-Uni, 10 points. And finally, 12 points from Norway go to Russia, La Russie, 12 points. Thank you so much. Good evening, Europe. Here are the votes from Bosnia-Herzegovina. 8 points go to Russia. 10 points go to Hungary. And 12 points go to Poland. Hello Europe and good evening Dublin. I am so excited to be here to announce the Greek votes. So let's start. Our 8 points go to Poland. The 10 points go to Cyprus. And finally, the big 12 points, our 12 points from Greece, going to our 12 points from Greece go to United Kingdom. Congratulations! Thank you. I wish good luck to all countries. Bye. Mwah. Gartner Bend, Europe. Here are the votes from Austria. 8 points go to Ireland.
10 points go to Hungary, and 12 points go to Poland. Welcome. These are the points from Spain. 8 points goes to Portugal. 10 points goes to Germany. And the 12 points goes to Poland. Thank you. Bye. Good evening, Europe. Here are the votes from Hungary. 8 points go to Portugal. 10 points go to Norway. And 12 points go to Poland. Good evening, and thank you for the wonderful show we had tonight. I'm here to present the Russian votes. So let's begin. 8 points goes to the Netherlands. 10 points goes to France. And finally, 12 points from Russia goes to Poland. Congratulations, Poland. Have a good night. Here are the votes from Poland. 8 points go to Hungary. 10 points go to Cyprus. And our 12 points go to Germany. Good evening, Europe. Paris is calling. Thank you for this amazing show. Merci encore pour cette soirée incroyable. Now we're gonna give the points from the French jury. 8 points, 8 points for Germany. 10 points, 10 points for Ireland. And our last 12 points, nos 12 points are going to Poland. Congratulations. Have a great night. It's time to announce how the countries that didn't participate in the contest voted. We will announce their votes from the lowest to the highest, starting with the country that got the lowest score, which is with 10 points, Spain. 13 points go to Switzerland. 13 points also to Croatia. 14 points go to Lithuania. 21 points gets Austria. 26 points for Slovakia. 27 points for Romania. 33 points for Malta. 36 points to the Netherlands. 36 points for Iceland. 41 points for Estonia. 48 points for Bosnia and Herzegovina. 48 points for Sweden.
51 points for Greece, and 60 points for France. So, after the lowest scores, we still have Poland in the lead, followed by Hungary and France. But let's continue with the highest results from rest of the world. The country that got the 10th highest score of 61 points is Finland. The country that got the 9th highest score of 65 points is Hungary. The country that got the 8th highest score of 80 points is Portugal. The country that got the 7th highest score of 94 points is Norway. The 6th highest score of 95 points go to Ireland. We were the rock and roll kids, and rock and roll was all we did. And in 5th place, with 108 points, we find the United Kingdom. It's time for the top 4 scores. The country that got the 4th highest score is Cyprus, with 108 points. That means that we have Germany, Russia and Poland left to receive their points. The country that got the 3rd highest score of 118 points is Russia, making a total of 243 points, and Russia is now in the lead. The country that got the 2nd highest score of 147 points is Germany. Which means that we still have 154 points left for Poland, making a total of 358 points, and Poland is the winner. Congratulations! Mam łez, moich łez, tylu łez, jestem po to, by kochać. Wiem, zanim w popiół się zmienię, chcę być wielkim płomieniem. Chcę się wzbić ponad światem, ogrzeć niebo marzenie. Ja pamiętam, jak ja reprezentowałam nasz kraj, to mi został narzucony repertuar, ja się na niego nie zgodziłam. Wybrałam inny. Gdybym pojechała z innym repertuarem, który był mi narzucony, być może w ogóle, znaczy na pewno, nie czułabym się w nim dobrze, czyli nie oddałabym tych emocji, które ujęły tak bardzo Europę wtedy. Natomiast Wiktor, mój menadżer świętej pamięci, znalazł ten utwór we Francji,
został napisany polski tekst przez Jacka Cygana. Ja to adoptowałam gdzieś w swoim sercu. Do dzisiaj ten utwór śpiewam na koncertach tyle lat. Ile to jest? 25 lat. Boże, jedyny. Rocznica w tym roku, proszę Państwa. Bo twoja kreacja z Eurowizji 22 lata temu no jest totalnie niezapomniana, wyznaczyła nowe trendy, skromniusieńka sukienka, płaskie buty. Te płaskie buty podobno w ostatniej chwili ci przyszły do głowy. Nie pamiętam dokładnie, natomiast skąd buty, pamiętam, że takie trochę baletkowe były, natomiast sukienka rzeczywiście prześliczna, z drobniuteńkiego plisu, którego wtedy, dzisiaj w HD byłoby to widać, ale wtedy nie było widać dokładnie tego plisu. Kupił mi ją Wiktor świętej pamięci, mój pierwszy menadżer, z którym polecieliśmy do Hongkongu przed samym festiwalem i tam właśnie w Hongkongu kupił mi tą sukienkę. Pamiętam nawet cenę. Ile kosztowała? Ona kosztowała wtedy, pamiętam, $30,000 hongkońskich, czyli to jakieś było przeliczenie, tego nie pamiętam, ale dosyć była droga. I gdzieś ją bardzo długo trzymałam, bo przeprowadzałam się chyba ze 30 razy w życiu już, więc gdzieś tam te rzeczy trzymam. Niektóre nagrody mają fani, fankluby, jakieś różne rzeczy. Trochę pogubiłam, trochę się zniszczyło, a nie wiem, gdzie mam tą sukienkę, w którym domu. I wspólnie siedzieliśmy do rana, kiedy się okazało, że jest to drugie miejsce. To tak zupełnie do mnie nie docierało. On cały czas mówił, śmiesznie tak krzyczał, Edypko, Edypko, mówił Edypka na mnie zawsze. Drugie miejsce, no prawie wygraliśmy, cudownie, w ogóle niesamowite. No ja byłam taka zszokowana wszystkim, nie do końca to wszystko do mnie docierało. Takie piękne, piękne wspomnienia mam. I wszyscy wrócili, pamiętam, do Polski, z całej ekipy telewizja, moja ekipa garderobiana. A my pojechaliśmy z Irlandii do Wielkiej Brytanii samochodem i to też pamiętam, takie piękne wspomnienia mam z tym związane, bo to była fajna podróż, zatrzymywaliśmy się po prostu w takich miejscach, gdzie były otwarte przestrzenie, piękne polany i piliśmy jogurt taki świeżutki, w jakichś takich maleńkich, takich restauracjach przydrożnych i ta podróż była taka długa bardzo, ale piękna była pogoda i pamiętam, że cały czas przeżywałam, nie wiedziałam, co się w ogóle stało. I dopiero tam po kilku dniach, jak usiedliśmy tam w tej Wielkiej Brytanii już w domku, tam mieszkałam z Wiciakiem 8 lat, nie cały czas z nim, ale w sumie 8 lat, to przeżywaliśmy to wszystko i naprawdę cały czas do mnie nie docierało i pamiętam, że ten sukces dotarł do mnie dopiero po powrocie do Polski, kiedy na lotnisku powitały mnie naprawdę tłumy fotografów, media, fani, moja mama przyjechała, to naprawdę wtedy zrozumiałam, że stało się coś wielkiego, bo do tego momentu po prostu koncentrowałam się na wysiłku, na tym, żeby dobrze zaśpiewać, żeby nie pomylić tekstu, żeby głosu mi starczyło, bo byłam przeziębiona bardzo, żeby wykonać zadanie, które mi powierzono z wielkim zaufaniem, w kredycie zaufania, żeby wykonać jak najpiękniej, żeby ten pierwszy rok dla Polski zapisał się pozytywnie i pięknie w historii. Nie spodziewałam się, że to będzie tak znaczące wystąpienie. I właśnie chyba od tego momentu nauczyłam się rozumieć, że każde wystąpienie w życiu jest ważne, bo nigdy nie wiadomo, które drzwi się otworzą dalej. No i taki magiczny czas bardzo.